Witajcie kochani, jest godzina 16 i czekam właśnie na taksówkę, ponieważ postanowiłam wybrać się do IKEA. Faktem jest, że bywam tam bardzo rzadko, dlatego że nie mam potrzeby, wiecie, jeżdżenia do tego sklepu i zwiedzania go, tak jak robi mnóstwo ludzi, co mnie niesamowicie wkurza, ponieważ ludzie przyjeżdżają, nie wiem, całymi rodzinami, ze znajomymi i tak dalej, po to tylko, żeby sobie pozwiedzać, tak samo jak w galeriach handlowych i albo, słuchajcie, nic nie kupują, tylko oglądają, albo kupują jakieś totalne pierdoły i tylko sprawiają, że kolejki się wydłużają i że nie ma możliwości swobodnego oglądania innych rzeczy, każdy się o każdego ociera. Ja nie lubię takich tłumów. I to ma miejsce zwłaszcza w weekendy. W weekendy jest najgorzej, dlatego że większość ludzi pracuje na etat, więc ma wolne właśnie w weekend i tylko wtedy może się wybrać do IKEA. Nie wiem, być może część też jeździ na te tanie obiady, nie mam pojęcia. W każdym razie mnie to niesamowicie irytuje i nie mam też potrzeby, słuchajcie, oglądania. Ja po prostu jak jadę, to jako że jestem konkretna, to jadę po to, żeby zrobić zakupy. I w tym przypadku rzeczywiście brakuje mi kilku rzeczy niezbędnych do życia, w cudzysłowie, że tak powiem. Na przykład muszę w końcu zaopatrzyć się w kieliszki do wina, ponieważ mimo tego, że mieszkam już tutaj pół roku, to nadal ich nie mam. Dorobiłam się wyłącznie kieliszków do szampana i to tylko dlatego, że otrzymałam je w prezencie od Karoliny i Darka. Także tak to właśnie wygląda, więc potrzebuję kupić takich kilka podstawowych rzeczy i mamy dzisiaj piątek, w związku z czym mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem żadnych kolejek i tłumów w IKEA nie będzie. Oczywiście zabieram Was ze sobą, mam nadzieję, że ten vlog nieco inny niż zazwyczaj przypadnie Wam do gustu. Dotarłam na miejsce i zobaczymy, co też uda mi się dzisiaj w tej IKEA kupić. Ale najpierw, proszę Państwa, muszę coś zjeść, ponieważ jestem głodna i liczę na pysznego, ulubionego łososia. I oto, proszę Państwa, kultowe potrawy z IKEA, czyli moja ukochana zupa pomidorowa oraz oczywiście łosoś. Bardzo podoba mi się ta pościel. Zamierzam ją znaleźć i kupić. O, co ja patrzę, jest lew. Także pozdrawiam serdecznie z tego miejsca Szusz i Lwa. To jest piękna rzecz. Mam to u siebie w sypialni, kupiłam jakiś czas temu i bardzo dobrze się sprawdza. Podobne fotele widzę do tego, który ja mam, ale mój jest znacznie ładniejszy. Także polecam swój, a nie te tutaj. Zobaczcie, jaka ciekawa ozdoba. Te tacy już znam, ale tego jeszcze nie widziałam.
chyba znalazłam półkę pod swoje biurko w biurze. Wygląda tak. Alternatywnie jeszcze biorę pod uwagę tę, tylko że ona ma dwie półki tylko, chociaż z zewnątrz podoba mi się bardziej, więc wybiorę raczej tę. Kolejna rzecz, którą zamierzam kupić, to ta dostawka na moje biurko, ponieważ moje rzeczy mi się na nim nie mieszczą. Także mam tutaj dwie półeczki i miejsce na monitor. Tak, bo jeszcze muszę kupić sobie monitor. Chciałam sobie kupić taki wkład do swojej toaletki, ale widzę, że się nie mieści tutaj, także nic z tego. Natomiast widzę, że nie tylko ja wpadłam na taki pomysł, bo już kilka tutaj jest tych wkładów odłożonych. Na pewno kupię natomiast tę wysoką półkę, która będzie sobie stała przy mojej toaletce w sypialni, dlatego że mam za mało miejsca, a ta mi się bardzo podoba. To znaczy mam za mało miejsca na kosmetyki, potrzebuję czegoś więcej i chyba ma identyczną Karolina. Także pozdrawiam Cię, Karolina. Jest i moja pościel, o którą pytacie. Ona pochodzi z IKEA i jak widzicie, z jednej strony jest to pościel w kratkę, a z drugiej w pasy. Polecam, bardzo ją lubię. I tę pościel w paski też już mam w domu i może Wam od razu pokażę, jak ona się nazywa, gdyby komuś z Was się spodobała. A oto, proszę Państwa, raj dla mnie i myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla każdej kobiety, czyli taka garderoba, chociaż trochę za mała, chciałabym większą. Natomiast tak to właśnie wygląda. Kolejna ciekawa rzecz do przechowywania biżuterii. Jak się dorobię kiedyś tylu sztuk biżuterii, to na pewno się w coś takiego zaopatrzę. Wygląda to zacnie, że tak powiem, ale i tak bym nie miała gdzie tego teraz dać. Mam zupełnie inne opakowania na biżuterię, ale tak Wam tylko pokazuję w ramach ciekawostki. Zobaczcie, to jest chyba husky. Tak, i nawet ma niebieskie oczy, także na pewno. A dlaczego nie ma samojeda? O, są jakieś niedźwiadki. Ludzie mówią na mojego psa niedźwiadek. Trochę przypomina Astona, nie sądzicie? Różowy pokój dla dziewczynki. Są i moje sztućce, miałam ich za mało, więc wzięłam sobie z domu. Widzę, że są identyczne, że to ten model, także kupuję kolejny zestaw. Potrzebuję kieliszków do wina i zastanawiam się, które wybrać. Widzę, że kosztują majątek. Zobaczcie, 8 zł i 5 zł. Szukam też kubków, ale styl rustykalny mi nie odpowiada, chociaż może Wam się spodoba. Ja nie lubię takich klimatów, chyba że w restauracjach. Bo ja wolę minimalizm. Ale widzę moje kubki, także sobie dokupię, bo mam tylko po dwa. Mam na myśli tutaj te właśnie i ich odpowiedniki w postaci szklanek. I raj dla mnie, poduszki, kołdry, pościele i tak dalej, i tak dalej. Potrzebuję też czegoś do ochrony kanap i foteli przed psem i kotami. I mam już to, słuchajcie. Nie jest to zbyt dobre jakościowo, ani nie odpowiada mi wielkościowo, ale nie ma tu nic lepszego, także jestem zmuszona wziąć ponownie to. Zobaczcie, można tu kupić również tkaniny. Ciekawe od kiedy. Pewnie od dawna, tylko że ja jestem nie na czasie.
dlatego jestem zaskoczona. Znalazłam pościel, którą chciałam kupić, ale zobaczcie. Artykuł chwilowo niedostępny i jestem wkurzona, więc chyba kupię tę pościel w innym kolorze. Beżowym, bo jeszcze jest. Szukałam ręczników dla kotów i psa, żeby mieć je czym wycierać po kąpieli. I co zrobiłam? Spojrzałam na ceny i wybrałam jedne z najdroższych, bo zakładam, że będą najlepsze. Także biorę takie 3. Kupię sobie też tę lampę, ponieważ jest prosta, minimalistyczna i w kolorze białym. Będzie mi pasować do biurka i do biura. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Oliwia mnie prosiła, żebym kupiła jej te wieszaki, więc kupuję. Tak w ogóle to słuchajcie, śmiesznie, bo najlepiej mi się jest porozumiewać z koleżankami przez Snapa. One oglądają Snapy, a potem wiedzą, gdzie się wybieram i zawsze mogą złożyć u mnie zamówienie. Są i moje ulubione wałki czyszczące, którymi lubię sobie czyścić ubrania z sierści. I kupię sobie chyba kilka sztuk i do tego kilkadziesiąt wkładów na zapas.
wróciłam już do domu i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z zakupów. Udało mi się kupić zdecydowaną większość rzeczy, jakie sobie zaplanowałam. Mało tego, udało mi się też nakręcić vloga. Mam tutaj na myśli zwłaszcza kwestie mówione. W sensie nie przeszkadzali mi w tym ludzie, ponieważ było ich stosunkowo mało. Obawiałam się, że będzie ich więcej, zwłaszcza, że po drodze, kiedy jechałam taksówką, były korki. I na szczęście okazało się, że to były korki spowodowane właśnie tym, że mamy piątek, zaczyna się weekend, ludzie wracają właśnie do domów, także nie jechali do IKEA na szczęście. Chciałabym się poskarżyć na zupę pomidorową, która zawsze w IKEA jest bardzo dobra, a dzisiaj była, słuchajcie, niedobra. Smakowała jak woda, podejrzewam, że została rozrzedzona taką ilością wody, że po prostu nie wiem. Także nie była dobra, nie była niestety. Natomiast mój łosoś był dobry jak zwykle, ja jem mnóstwo łososia i zawsze jem łososia jak jestem w IKEA, także oczywiście polecam. I słuchajcie, mam do Was takie pytanie, ponieważ kupiłam tych rzeczy trochę. Nie są to jakieś, wiecie, wymyślne rzeczy, tylko takie domowego użytku, albo raczej codziennego użytku. I jestem ciekawa, czy chcielibyście, żebym zrobiła dla Was odrębny haul z IKEA. Dajcie mi proszę znać w komentarzach. Tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa!